Aqueducts for irrigation, airports to land of flight, skyscrapers and transportation. You know, I fell in love at the first sight of infrastructure. Rails and bridges, power generation plants. Bentley is infrastructure, infrastructure we advance. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Przywitał Was dzisiaj również, może trochę nietypowo, ale jakże sympatycznie, Chris Barron, który w Bentley Systems pełni funkcję Chief Communications Officer. Nagrywamy oczywiście jak zawsze w Arena Gliwice, ale mój rozmówca jest dziś tysiące kilometrów stąd, a dokładnie w Singapurze, gdzie pracuje jako dyrektor oddziału Bentley Systems na kraje Azji i Pacyfiku. Powitajmy Jakuba Wąchockiego. Witam Ciebie, Marku, witam widzów, no i dziękuję za zaproszenie. Cześć Jakubie. Jaką godzinę masz tam teraz w Singapurze? Bo zapewne temperatura jest zupełnie inna niż ta, co teraz w Polsce. Rzeczywiście mamy tutaj około 30 stopni, temperatura nie zmienia się w ciągu roku, więc nie narzekam. Natomiast jeśli chodzi o godzinę, to mamy tutaj 7 godzin różnicy z Polską. 7 godzin. A jak to się stało, że znalazłeś się tak daleko od Europy? Wiesz co, Marku, pracowałem na tym rynku w sumie już od około 5 lat. Kiedyś przyleciałem do Korei Południowej na dosłownie 24 godziny, by uczestniczyć w pewnym panelu. Bardzo mi się spodobało ogólnie, jeśli chodzi o atmosferę w tych krajach. Natomiast w Singapurze zawsze wiele się działo. Tak? Jest tutaj wiele ambitnych inwestycji, którymi się zajmowałem. Przyjeżdżałem tutaj co 2-3 miesiące właściwie, aż w końcu, gdy otworzyła się możliwość przeprowadzki, postanowiłem nie zaprzepaścić tej szansy. A to twoje pierwsze takie pozaeuropejskie miejsce zamieszkania? Właściwie nie, gdyż jak już wiemy, Londyn jest poza Europą, więc tak, to się zgadza. Natomiast przed Londynem, gdzie mieszkałem właściwie 7 lat, przed Londynem studiowałem i pracowałem w Rzymie przez dłuższy okres. A jak długo związany jesteś z Bentley Systems? Więc z Bentley jestem już około 7 lat, trochę ponad 7 lat. Czas bardzo szybko leci, ale zmieniałem wiele ról. Podróżowałem po całym świecie, więc raczej się nie nudziłem z Bentleyem. No, niedawno zmieniłeś kolejną rolę. Czym teraz się zajmujesz? Wiesz, Marku, po przeprowadzce do Singapuru około 1,5 roku temu, najpierw zajmowałem się budowaniem świadomości rynku, czyli pewną edukacją, współpracą z agencjami czy uniwersytetami, no i oczywiście ze środowiskiem biznesowym. Budowałem też programy zmian, tak zwane Change Management Programs dla większych inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast teraz od kilku miesięcy zmieniłem rzeczywiście rolę. Zajmuję się budowaniem strategii czy strategicznych planów działań dla naszych największych klientów. Budujemy też plany biznesowe oczywiście dla cyfrowych inicjatyw. No, Bentley Systems niewątpliwie jest światową korporacją, ale łatwo też zauważyć, że ma, choćby podziwiając na Chrisa Barrona, którego mieliśmy na początku, że ma nieco inny sposób działania niż konkurencja w tej branży. A jak ty to widzisz od środka, będąc tam tak długo w Bentley? Słuchaj, od razu ci powiem, że nie wszyscy śpiewamy i tańczymy tak dobrze jak Chris, chociaż się bardzo staramy. Natomiast zgodziłbym się, że nasze działania są nieco inne, nieco różne od naszych konkurentów. Przede wszystkim zajmujemy się kompleksowo projektami, tak? Czyli najczęściej współpracujemy tu z inwestorami albo organizacjami rządowymi. Oprócz tego nasze rozwiązania pomagają podczas całego cyklu życia, tak zwanego full asset czy whole asset life cycle. Poza tym skupiamy się nad wynikami biznesowymi czy procesami albo strategiami, a nie tylko wdrożaniem specyficznych rozwiązań technologicznych.
I mi się wydaje, że to jest główna różnica w sumie. Daria Kosmala w jednym z poprzednich wywiadów w Infrastudio opowiadała nam o nowej platformie Bentleya Virtuosity. Było też troszkę o synchronianach. Natomiast ja, będąc związany ze środowiskiem akademickim, chciałbym Cię zapytać, jaką rolę pełni Bentley Institute? Jak najbardziej, więc Bentley Institute jest w sumie oddziałem Bentleya, który zajmuje się głównie współpracą ze środowiskami akademickimi, tak? Czyli edukacją, a także badaniami naukowymi. Budujemy też kurrikula dla uniwersytetów z wykorzystaniem oczywiście najnowszych technologii, najnowszych procesów, ale przede wszystkim naszą główną misją w Bentley Institute jest, żeby wykreować inżynierów oraz architektów przyszłości. Jest to dosyć ambitna misja, ale wydaje nam się, że warto. Polskim inżynierom Bentley Systems kojarzy się głównie z infrastrukturą liniową. Mam na myśli tutaj drogi, koleje oraz zapewne aplikacjami, które wykorzystują w jakiś sposób GIS. Czy tak samo jest w Stanach Zjednoczonych albo w innych rejonach świata? Więc często jest tak, że tego typu inwestycje, czyli infrastruktura liniowa czy drogi, są najgłośniejszymi inwestycjami. Natomiast w Bentleyu zajmujemy się także energetyką, na przykład elektrownię lub kanalizacją miejską. Ostatnio także zaczęliśmy budować systemy dla energii odnawialnych. Są to może projekty mniej znane, ale no, że bez takich projektów nie byłoby miast. Tak? Zaczęliśmy także wchodzić w tak zwane smart city albo smart mobility, czyli planowanie na skalę miasta, strategiczne planowanie z urzędami miasta, gdzie pozycjonować pewne infrastruktury, także mieszkania. Natomiast w Azji coraz więcej organizacji z różnych industrii właściwie wchodzi w rozwiązania tak zwane information management, czyli na przykład do procesów takich jak ISO 19650 lub potencjalnie do tak zwanych digital twins, które pomagają zarządzać infrastrukturą. A co sprawiło, że Bentley tak mocno postawił na infrastrukturę? No początki, jak pamiętam, były zupełnie inne. To głównie była ostra rywalizacja pomiędzy dwoma wiodącymi wówczas produktami CAD, czyli MicroStation i AutoCAD. Jak to dzisiaj wygląda? Tak, w sumie w tamtym okresie prawie wszyscy zaczęli od rozwiązań CAD-owskich. Natomiast jest to bardzo fajne pytanie. Pamiętajmy, że bez infrastruktury nie ma miast, bez infrastruktury nie ma gospodarki. Czyli na przykład bez dróg, kanalizacji, elektryczności nie można się obejść. Tak? Także są to więc bardzo ważne dziedziny, tak zwane mission critical, jak bym powiedział. Oprócz tego musimy pamiętać, że jeśli chodzi o miasta, a szczególnie takie jak właśnie Singapur, mało już można się rozszerzyć. Musimy więc iść w inne rozwiązania strategiczne. Możemy teraz właściwie iść tylko w dół albo w górę. Tak. I właśnie w tym temacie współpracuję na przykład z pewnym projektem, który jest zasponsorowany przez Singapore Land Authority, tak zwany projekt Digital Underground, który ma właściwie za zadanie zbudowania cyfrowego bliźniaka dla wszystkiego, co znajduje się pod ziemią. Poza tym budynki są częścią integralną infrastruktury kolejowej czy lotniczej. Zależy właściwie na takiej integracji systemów i na kompleksowych rozwiązaniach. No, widać, że infrastruktura ma dla Was duże znaczenie, bo teraz co roku w iście naprawdę hollywoodzkim stylu wręczane są nagrody na The Year in Infrastructure. Kiedy to się właściwie zaczęło? Więc ogólnie konkurs Year in Infrastructure zaczął się od 2004 roku, czyli już 16 lat temu. Jest to dla nas ogólnie najważniejsze wydarzenie roku. Oczywiście zapraszamy wszystkich do udziału. Finaliści zazwyczaj mają zasponsorowany też wyjazd do Singapuru, Londynu, czy ostatnio do Kanady. Oczywiście się trochę zmieniło ostatnio, więc nie mogliśmy zaprosić ludzi, finalistów do Kanady, ale mam nadzieję, że w następnym roku będziemy mogli znowu zrobić fizyczną imprezę. Ogólnie wyróżniamy tutaj projekty, różne projekty, mosty, koleje, budynki, produkcja czy zarządzanie budową, zarządzanie też asetami. Wyróżniliśmy dotychczasowo
ponad 4000 projektów, wyobraź sobie, z całego świata, więc nie ma wymówki, żeby nie partycypować. A ogólnie projekty wybierane są przez międzynarodową, niezależną komisję ekspertów. No, w tym roku rzeczywiście przez pandemię wszystko było nietypowo, podobnie jak nasz Infrabim. W całości ten konkurs był też online. I kto właściwie wygrał? Możesz nam przedstawić tych zwycięzców? Tak jak mówisz, właśnie całą konferencję przekształciliśmy w wydanie online, dzięki czemu też mogło o wiele więcej osób partycypować z całego świata. Tak? Były tysiące osób, więc pewne plusy tej pandemii jednak są. A kto wygrał? Ogólnie szukamy znakomitości, tak? Jeśli chodzi o cyfryzację, inwestycje. Mamy wiele kategorii, na przykład zarządzanie budową, czy energetyką, drogi, koleje, czy nawet całe miasta. Natomiast bym powiedział, że 3 projekty najbardziej mnie zainteresowały. Jeden projekt to jest miasto Helsinki, czy właściwie miasto, ale też zarządzanie systemami tego miasta. Ten urząd właściwie zwał cyfrowego bliźniaka dla całego miasta w 3D, tak? Czyli dzięki fotogrametrii, dzięki połączeniu dziesiątek tysięcy zdjęć i różnych informacji mogli oni odzwierciedlić i analizować to miasto. Ułatwiło to też w sumie współpracę między zarządem miasta, a także jego mieszkańcami. A całe informacje były oczywiście umieszczone i zarządzane w tak zwanym Connected Environment, czyli były też tam połączenia GIS i BIM-owskie, GIS-owe i BIM-owskie. Następny projekt, który też właściwie chciałem wyróżnić tutaj, to jest Roads and Transport Authority w Dubaju, czyli tak jakby urząd państwowy, który zajmuje się drogami i transportem w Dubaju. Zaimplementowali oni tam systemy oraz procesy zarządzania danymi Single Source of Truth, czyli tak zwany hub informacji, gdzie scyfryzowali ponad 1000 asetów i na przykład zmniejszyli ilość zapytań o informacje i czasu na weryfikację danych o ponad 90%. Tak? Innym projektem jest Network Rail w Anglii, gdzie właściwie podczas COVID-a, i tutaj chciałem też to właśnie wyróżnić z tego powodu, że podczas COVID-a wprowadzając systemy pozwalające współpracę, wizualizację danych z domu, dzięki czemu właśnie wszystkie inspekcje mogły być i kontrole mogły być przeprowadzane online. Także to mi się wydaje, że jest dosyć interesujący projekt z tego powodu. No, rzeczywiście warto śledzić te projekty. Zauważyłem też, że oprócz infrastruktury Bentley bardzo mocno promuje ideę cyfrowych bliźniaków. Jak myślisz, da się tutaj wypracować jakąś taką spójną definicję takiego bliźniaka? Rzeczywiście Bentley jest tutaj pionierem. Właśnie staliśmy się założycielem tak zwanego Digital Twin Consortium w Stanach Zjednoczonych. Bardzo blisko też współpracujemy z Digital Build Britain w UK. Angażuję się teraz w pewne inicjatywy w Australii, albo też pomagam na przykład w Building and Construction Authority w Singapurze zbudować taką mapę kompetencji cyfrowych dla inżynierów i architektów. Ale powracając do Digital Twin, definicja w sumie dla mnie jest dosyć prosta. Digital Twin jest po prostu reprezentacją wirtualną asetów, procesów lub systemów, która synchronizuje się z rzeczywistością poprzez sensory IoT lub poprzez zwykłe obserwacje. Później możemy dyskutować oczywiście, jak często ta synchronizacja ma się odbywać lub w jaki sposób te dane są prezentowane, na przykład poprzez model 3D, 4D lub jako dashboardy czy panele kontrolne. Ale właściwie definicja mi się wydaje, że jest dosyć prosta. Nie wiem, czy zbudowanie takiego Digital Twin jest proste, ale na pewno można zacząć bardzo prosto. Jasne. Ale zgodzisz się ze mną, że niewątpliwie jest to bardzo chwytliwy zwrot, który świetnie sprawdza się w różnych marketingowych strategiach. A myślisz, że ten cyfrowy bliźniak przetrwa próbę czasu i utrwali się pod tą nazwą? Wiesz co, jeśli spojrzymy na historię, tak,
Spójrzmy na przykład na BIM. BIM jest z nami od około 20 lat i raczej z nami zostanie przez następne kilkanaście lat. Szczególnie, że wiele organizacji dopiero zaczyna je adaptować BIM. Natomiast jeśli chodzi o Digital Twin, sam termin nie jest w sumie dla nas nowy. Jako pierwsi ten koncept opanowali naukowcy w NASA, jak wszyscy wiemy. Symulowali oni misje kosmiczne, odzwierciedlali działania z kosmosu w modelu na Ziemi, a później w modelu wirtualnym. Także Digital Twin w naszym sektorze dopiero się zaczyna, więc nie przewiduję tutaj żadnych zmian przez następne 20-30 lat, a później to kto wie. No, w swoim wystąpieniu na InfraBIM włączyłeś to pojęcie również w kontekście inteligentnej infrastruktury. Rzeczywiście twoim zdaniem jesteśmy już tak blisko takich rozwiązań? Więc kiedyś powiedziano, future is already here, but not evenly distributed. Czyli właściwie wiele rozwiązań jest już dostępnych, ale nie wszyscy je zaadoptowali. Czyli potencjał nie zawsze przekształca się w benefity. Czyli musimy się skoncentrować bardziej w tym momencie na adopcji, na strategiach, na procesach biznesowych, a niekoniecznie na technologii. Technologia rzeczywiście będzie się rozwijała, natomiast skupmy się teraz na adopcji. No i bardzo mi się podobało twoje wystąpienie na InfraBIM. Tam było sporo różnych elementów. Była poszerzona rzeczywistość, inspekcje z użyciem sztucznej inteligencji, zaawansowany monitoring, a nawet werbalna komunikacja z cyfrowymi bliźniakami. To trochę tak, wiesz, jakbyśmy chcieli, żeby nasze mosty mogły się nam poskarżyć, że zostały trochę zaniedbane przez swojego zarządcę. To jest ten kierunek? Tak, wydaje mi się, że jakbyśmy spojrzeli się na naszą infrastrukturę, one na pewno, czy ta infrastruktura chciałaby nam pomarudzić. Tak? Weźmy przypadek Opus Genui, który około 2 lat temu oczywiście się zawalił. Teraz jest już możliwa inspekcja zdalna, gdzie wypuszczamy drony potencjalnie, które automatycznie zbierają dane i możemy później aplikować Artificial Intelligence, która analizuje korozję czy inne ubytki. Więc takie skargi z infrastruktury są bardzo ważne, na przykład w elektrowniach, w których nie możemy pozwolić sobie na błędy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby takie critical assets się zepsuły. Musimy więc to przewidzieć. Musimy dzięki obserwacjom pewnych trendów tak jakby uniemożliwić pewnych wypadków. Tak? Czyli wydaje mi się, że rzeczywiście musimy zacząć rozmawiać z naszą infrastrukturą bardziej często. No, ciekawa wizja rzeczywiście. Bardzo mi się podoba. Wiele organizacji właściwie dopiero teraz zaczyna wdrażać te zaawansowane rozwiązania, o których mówisz, głównie do zarządzania danymi w infrastrukturze. Od czego twoim zdaniem należałoby zacząć? Marku, to jest świetne pytanie, dlatego że musimy przede wszystkim zacząć od wizji, od ambitnej wizji, od dobrej strategii. Zazwyczaj zaczynamy potem od budowania pewnych fundamentalnych kompetencji zarządzaniem danymi. Musimy oczywiście zbudować strukturę danych, musimy dbać o jakość tych danych, jak już je zbudujemy, oraz też budować procesy wymiany tych danych pomiędzy inżynierami oczywiście, ale także z inwestorami. Potem zależy oczywiście od naszych priorytetów, ale taka transformacja nigdy się nie kończy właściwie. Innowacja powinna być tym nieustannym procesem, a nie jakimś tymczasowym obiektywem. A to jak można wykreować taką skuteczną strategię zarządzania projektami infrastrukturalnymi? Więc przez ostatnie 2 lata, Marku, budowaliśmy pewien model dojrzałości cyfrowej, Digital Maturity Model, tak zwany Digital Maturity Framework, gdzie mamy tam 7 wymiarów. Przede wszystkim musimy mieć taką zintegrowaną strategię cyfrową oraz biznesową, czyli nie tylko strategię cyfrową, ale także strategię biznesową, połączone razem. Musimy mieć pewne wybrane przypadki użycia technologii. Musimy wiedzieć, gdzie nas boli, jakie mamy cele biznesowe. Na przykład lepsze zarządzanie infrastrukturą dla organizacji rządowych lub potencjalnie możliwość rywalizacji na rynku dla firm. Później wybieramy procesy, które chcemy wprowadzać
lub zoptymalizować. Na przykład może być to tak zwane DFMA, czyli Design for Manufacturing Assembly, lub na przykład proces zakupu towarów czy usług, albo po prostu zarządzanie poprzez 4D czy 5D. Jak już mamy te procesy, wybrane procesy, musimy zadbać o tak zwane digital assets, czyli jakie informacje pomogą nam w tym procesie. Te informacje oczywiście później muszą być zarządzane w tak zwanych digital platforms, czyli musimy też myśleć o wprowadzeniu systemów takich jak Connected Environment i musimy też zadbać o bezpieczeństwo tych danych. Następnie, jak już mamy te części tak jakby technologiczne, cyfrowe i danych, musimy zacząć myśleć o strukturach organizacyjnych. Musimy myśleć o talencie, o leadership, tak? Musimy wybrać też pewne KPIs. Musimy zrozumieć, jak chcemy zarządzać tymi inicjatywami. Natomiast na końcu, i tutaj już skończę ten wątek, i co najważniejsze, musimy zacząć przekształcać pewną kulturę pracy. Musimy wdrążać współpracę wewnętrzną oraz wewnętrzną i przekształcić ten sposób myślenia pracowników. To Jakubie, przenoszę się teraz do Ciebie, do Singapuru. Zamykam oczy, znaczy właściwie otwieram oczy i rozglądam się wokół. Powiedz mi, co teraz się takiego dzieje w Singapurze, jeśli chodzi o cyfryzację? Bardzo szerokie pytanie, Marku. Dzieje się tutaj wiele. Przede wszystkim rząd buduje tutaj tak zwany accelerator, czyli programy dla startupów cyfrowych, które polepszają budownictwo. Rząd wprowadził także tutaj kilka lat temu program, który nazywa się Integrated Digital Delivery, w skrócie IDD, czyli ogólnie program cyfryzacji, projektowania, budowania czy asset management. Rząd jest tutaj bardzo aktywny, on sponsoruje organizacje, które chcą wdrożyć technologię i jeśli taka organizacja może udowodnić, że polepszyła pewne procesy, dostaną one fundusz na tą zmianę. Jeśli chodzi o na przykład jeszcze jeden taki przykład, Zarząd Dróg i Budownictwa, tak zwany Building Construction Authority albo Land Transport Authority, zaczął właśnie już wprowadzać te systemy Connected Environment, czyli na przykład firma, która będzie chciała otrzymać pozwolenie na budowę na przykład, musi przesłać dane w tym systemie i możemy się właśnie pochwalić, że współpracujemy z rządem singapurskim, żeby budować takie systemy. Ale właściwie najlepiej to przyjechać tutaj i samemu zobaczyć. Bardzo chętnie tutaj goszczę. A jak dostrzegasz? Czy dostrzegasz tam jakieś powiązania między inteligentną infrastrukturą a tym modnym teraz pojęciem Smart City? Więc ogólnie pojęcie Smart City jest bardzo szerokie, tak? Na przykład sposób, w jaki rezerwujemy spotkania u doktora, czy sprawdzamy ilość zużytej energii przez budynek. Natomiast proszę zauważyć, że żeby mieć wszechstronne Smart City, potrzebujemy tej informacji od naszych fizycznych asetów, czyli dróg, mostów czy budynków. Musimy więc mieć możliwość z nimi interagować i ogólnie czytać ich stan. Tutaj właśnie łączymy te koncepty Smart City czy z konceptem Smart Infrastructure, więc informacje na temat infrastruktury są właściwie, ja bym powiedział, fundamentem do Smart City. No to Jakubie, na koniec taka krótka wycieczka w przyszłość. W Singapurze już byliśmy. Gdzie twoim zdaniem zaprowadzi nas ta cyfryzacja procesów, powiedzmy, najbliższe 5, może 10 nawet lat? Fajne pytanie, bo ja właściwie bardzo lubię marzyć i śnić. Uważam, że przede wszystkim zmieni się sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z infrastrukturą, czyli na przykład poprzez tak zwany Neural Language Processing, NLP, czyli rozmowa z infrastrukturą poprzez systemy AI. To będziemy wdrążać na pewno poprzez następne lata. Wydaje mi się, że także zaczniemy jako industria oddawać do użytkowania nie tylko asety fizyczne, czyli drogi fizyczne czy budynki fizyczne, ale zaczniemy także oddawać tak zwane digital assets, czyli budynki, koleje, które będą miały dokładny opis i które łatwo będzie później zarządzać. Wydaje mi się, że będą miały większą wartość na rynku.
Mam oczywiście nadzieję, że Polska stanie się tutaj pionierem w cyfryzacji. Wydaje mi się, że jest to bardzo możliwe i stało się to na przykład z wprowadzeniem szybkiego internetu w Polsce, więc bardzo tutaj Wam... Jakubie, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Została jeszcze na koniec miła niespodzianka dla naszych widzów, ale może sam powiesz o tym coś więcej? Jak najbardziej, Marku. Zapraszam wszystkich do udziału w kolejnym wydaniu Year in Infrastructure. Jeśli macie się czym pochwalić, to proszę się zgłaszać, bo bardzo warto. No i oczywiście można pośpiewać z Chrisem Baronem. Dziękuję, Jakubie. Dziękuję również Państwu. Zostawiam Was sam na sam z Chrisem Baronem i do zobaczenia na kolejnych edycjach Infrastudio. Cartographers like geospatial and civil engineers dig roads. Architects like things palatial and structural engineers love loads. Infrastructure, oil refineries and process manufacturing plants. Bentley, here's infrastructure we advance. Everyone needs infrastructure. That is something we all know. Infrastructure's not a new thing, you know, it started long ago. When the caveman made the first wheel, he thought he'd struck the mother lode. But then his wife said, what's the big deal? A wheel's no good without a road. Need infrastructure. Without roads, the wheel will never find a buyer. Go back to the drawing board, invent something that's hot like fire. Pharaoh's architect said, sorry, this pyramid just can't be done, 'cause that much stone will take a quarry. So the Pharaoh said, then build me one. Need infrastructure, mines and metals, stone to fuel my building boom. Hurry, build that quarry, I'm dying to get in my tomb. Cool it down, listen up and learn from history. You know the London Bridge did fall down. You seen the Tower of Pisa tilt. But if Bentley's software'd been around, you know that they'd be better built. Infrastructure, waterworks and smart grids to keep us wired. Bentley is infrastructure, infrastructure be inspired. Infrastructure be inspired. Infrastructure be inspired. Infrastructure be inspired.